Gdzie tam akcja? Tu jest. Cześć, słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę taki inny, bo najlepiej gramy, jak się troszeczkę zaskakujemy. I teraz, Tomek, pokaż ich. No, to są miny takie, wiecie, o co chodzi. Oni myślą, że wiedzą, co jest grane, ale nie wiedzą, co jest grane, bo teraz chodź ze mną, Tomek, chodź. Pan Grzesio robi tak. Jedna rzecz, druga rzecz, trzecia rzecz, czwarta rzecz. I teraz, panowie, proszę mi zrobić odcinek pod tytułem co te wszystkie rzeczy na stole łączy ze sobą. Zaczynamy. Dawać, panowie! No. Piotruś. Tam zadanie Piotruś, takie, ten, ja nie wiem. ten rebus, jak go rozwiążemy? Pamiętasz? Jak to się zepsuł? A jak tam w ogóle w reżyserce? Bardzo dobrze. Właśnie, no, słuchajcie, musimy sobie radzić zawsze w ciężkich warunkach, więc jesteśmy przyzwyczajeni, wy pewnie, że również. Słuchajcie, tak żartujemy sobie, natomiast przyczyną do tych żartów i do tego odcinka jest nowa, moim zdaniem, topowa pokrywa w linii One. To już piąta pokrywa. Pamiętamy, że mamy Basica, mamy Technika, mamy Profi, mamy Vario i teraz nowa pokrywa, która się nazywa Expert. I tutaj ta nazwa nie jest na wyrost, dlatego że mamy pokrywę, która jeśli chodzi o gabaryt jest taka jak te wcześniejsze, większe pokrywy, czyli Basic, Profi, Technik, bo wiemy o tym, że Vario jest niższą pokrywą, to jest ta z tymi konektorami do łączenia skrzynek Pro i tak dalej. Natomiast w tym wypadku pokrywa, jak zauważycie i pewnie widać na pierwszy rzut oka, posiada po pierwsze dużą aluminiową rączkę. Popatrzcie, z tej strony nieprzypadkowo pokazuję tutaj wygodne miejsce do jej podebrania. Rączka oczywiście pozycjonuje się w iluś pozycjach, ale w tej centralnej, właściwej do noszenia jest mocny klik. Możemy takie skrzynki oburącz przekładać i tak dalej. Możemy je w wygodny sposób transportować. Albo z kolegą, tak, to też jak najbardziej wchodzi w grę. Gdybyś łapał tutaj z drugiej strony Piotrze, to moglibyśmy razem pójść po prostu, jakby była bardzo ciężka. Dać sobie radę. Z przodu ma oczywiście tą standardową Rączkę. Tu się nic nie zmienia. Tu się nic nie zmienia. Następnie pokrywa oczywiście, żeby przebiec przez jakieś tutaj podstawowe informacje, oczywiście posiada wbudowaną uszczelkę, posiada możliwość montażu Pokażmy to. płyty dociskowej wersji 200 w skrzynkach wyższych, czyli 350, 450 już takiej potrzeby nie ma, no bo nie ma kubełków, nie ma czego domykać. Uszczelka jest dokładnie taka sama, jest otwór na kłódkę. Ta część, która służy za wygodny uchwyt do otwierania. Ale największą gwiazdą i największym tematem tejże pokrywy jest tak naprawdę wbudowany organizer. Tak, wbudowany tutaj organizer, bo wiecie co, słuchając, jakby wracając do tego, o czym cały czas powtarzamy, że słuchamy Waszych sugestii, słyszeliśmy też wielokrotnie głosy, iż ta pokrywa, jakkolwiek ona jest bardzo gruba, ma swoje konstrukcyjne uzasadnienie, jest dla wielu z Was taką niewykorzystaną przestrzenią. Rzeczywiście ona jest całkiem spora, tylko w przypadku Vario ona jest niższa, o czym Bartek wspomniał. Postanowiliśmy tym razem wykorzystać tę dodatkową przestrzeń i zorganizować tam organizer. Można powiedzieć, że niejako w pełni, bo wcześniejsza wersja pokrywy Profi, gdzie mamy dwa organizery, również oferowała sporą pojemność. Była wersja Technik, która oferowała szyny. Natomiast w tym wypadku możemy mówić o pełnowymiarowym organizerze. O pełnowymiarowym organizerze, bo jeśli się przyglądniemy, otwórzmy tutaj. I można powiedzieć, że to mamy znajomy widok, tak? Tak, znajomy widok, zapewne, co Wam przypomina, widok znajomy ten. No co Ci przypomina? No przypomina mi choćby organizer Prosto. Tak. Tutaj nieprzypadkowo, który się znajduje. W ten sposób zaczynamy rozwiązywać rebus. Tak, Poczekajcie, organizer jest to zagadka. Prosto. Czyli słuchajcie, możemy powiedzieć, że zasada matematyki jest taka, że skrzynka plus organizer równa się skrzynka. No, skrzynka. Skrzynka. Z organizerem. Ale ten organizer jest jakby wbudowany.
Czy możemy to od góry pokazać? To Tutaj pokażmy tak. to od góry. Tutaj, Piotrze, żeby zachować taką matematyczną dokładność, środkowy rząd kubełków, bo w wersji standardowej tej pokrywy warto nadmienić, że mamy 2 kubełki, te 23 cm i następnie mamy 6 kubełków prostokątnych. Takich mniejszych. Tak. 3 bez przegrody, 3 na całkiem drobne akcesoria. Natomiast w organizerze 100 środkowy rząd to są kubełki takie, nazwijmy to prawie kwadratowe, tak? I tutaj ich nie ma. Natomiast pozostałe kubełki poza tymi 2 można swobodnie wymieniać z tymże organizerem. Czyli zwróćcie uwagę, że tutaj jakby pojemność, pojemność tego, co tutaj mamy w skrzynce oraz pojemność tego organizera jest niemal taka sama. Słuchajcie, te kubełki, czyli ten kubełek 23 cm, jak i ten kubełek prostokątny, bo tutaj już się staram kątem oka odpowiedzieć na ten nowy rebus, nowe elementy, to jest po prostu coś, co się przewija przez naprawdę większość produktów, które kubełki w Kubriku posiadają. A zatem MK i LK. Otwieramy je i co widzimy? No widzimy wielokrotność tychże kubełków. Widzimy wielokrotność tych kubełków, a zatem jeśli mamy jakieś kubełki z tym, co nam jest potrzebne w organizerach, których nie chcemy wziąć, bo wystarczy nam tylko skrzynka, nic łatwiejszego. To popatrzcie, w MC, ale jak to wsadzę tutaj, to zwróćcie uwagę, że mamy tu jakby 3 rzędy tych kubełków i tutaj też mamy 3 rzędy tych kubełków i jeszcze 2 rzędy, tak? No jeszcze Także 2 możemy rzędy. swobodnie tutaj miksować. Możemy pobierać albo z płyty, albo z uchwytu, który wykonaliśmy przy pomocy wkrętów. W każdym razie staramy się w Kubriku, to jest, powtarzamy też bardzo często, tam gdzie jest możliwość standaryzacji, czegoś, co można wykorzystać, bo też piszecie na grupie często, że słuchajcie, dzięki takim rozwiązaniom możemy te kubełki wykorzystać, wymieniać, mieć ich zapas. Miksować je. I to samo mamy w istocie, jeśli chodzi o organizer L, bo jak dobrze pamiętacie, organizer L składa się z 2 takich sekcji, które jakby są zdublowanym organizerem M. Czyli można powiedzieć, że tutaj w tym wypadku mamy o jeden rząd kubełku więcej, natomiast to są te same kubełki. Panowie, stop, stop, stop. Czy ja to dobrze rozumiem? Tak. Tak? Czyli ta pokrywa jest skonstruowana w taki oto sposób, że możemy do tej pokrywy, podnosząc przeźrocze, dopasować kubełki, które są jednakowe w organizerze M, Tak, są identyczne. w organizerze L, Tak jest. w organizerze Pro 100 z wyjątkiem tych kwadratowych, środkowych i w organizerze 200. 200. Ale jak się znamy, Grzegorzu, nie byłbyś... Podpowiem. No właśnie, nie byłbyś sobą, gdybyś nie trzymał asa w rękawie, czyli naszej gorącej nowości. Mowa tutaj jest o szufladach Pro, szuflada niska, to dokładnie te same kubełki, oczywiście z tym zastrzeżeniem, że te kwadratowe, podobnie jak w przypadku organizera 100, one do tego organizera w nowej pokrywie Expert nie będą pasować, ale to jest jeden drobny wyjątek na tle wielu innych kubełków. Ale patrzcie, jaka super sytuacja się tworzy, prawda? Idąc na robotę jakąś tam, to nie musi być jakaś duża rzecz, prawda? Nie chcąc brać organizera i myśleć, z czym go połączę i tak dalej, bierzemy taką pokrywę. Bo Piotruś, popatrz, możemy sobie przecież to przełożyć, prawda? Tak, tu sobie przekładam. na Tak, przykład tak. Możemy sobie potrzebuję, więcej tak. długich, a te krótsze możemy dać na przykład do Gdzie M-ki, indziej, tak. gdzie mamy drobniejsze rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Czyli idąc na konkretną jakąś pracę, mając konkretne potrzeby, możemy sobie w tej pokrywie ułożyć takie kubełki, które nam będą potrzebne. Bez kłopotliwego przesypywania, bez sytuacji, gdzie jeśli mamy coś, na przykład tylko stałe przegrody, nie mamy kubełków, to musimy chodzić z taką skrzynką dookoła. W tym wypadku pobieramy odpowiedni kubełek i idziemy do dokładnego miejsca pracy. I to jest, słuchajcie, ważne. Tak, pamiętam jak dzisiaj, jak żeście bardzo się cieszyli z tego, że do szuflad wchodzą kubełki z Pro organizerów, że to jest wszystko kompatybilne ze sobą i słuchajcie, poszliśmy dalej, tak, że w systemie One, który przecież łączy się z systemem Pro, możemy tak samo wymiennie traktować te kubełki i w zależności od naszych potrzeb dostosowywać sobie te kubełki, które weźmiemy zarówno z systemu One, jak i z Systemu Pro. No i teraz jak gdyby taka wiążąca puenta jest taka, że pewnie w tej topowej pokrywie
w cenie skrzynki 200, tak? Uwzględniając to, że mam aluminiową rączkę, przeźroczę jednak jakąś liczbę tych kubełków, na pewno kupimy w dużo lepszej cenie skrzynkę, która tak naprawdę ma właściwości i skrzynki, i organizera, tak? aniżeli gdybyśmy kupili dwa osobne produkty. Czyli gdybyśmy kupili na przykład, nie wiem, Vario i Organizer 100, tak, tutaj tego to osobnika, to na pewno tą pokrywę kupimy w dużo niższej cenie, jeżeli ona będzie Jeżeli miała... połączymy to, że jakby mamy funkcjonalność organizera, załóżmy prosto, gdzie ta wewnętrzna część jest prawie że taka sama, no to będzie tańsze rozwiązanie. I pamiętacie, było takie pytanie, czy możemy na skrzynkę do łana zastosować organizer M lub L. Tu mamy następną odpowiedź. Tak, Tak, że tu już mamy po prostu więcej- w skrzynce jest ten organizer. Coś pomiędzy M a L. Czyli Bartek, chyba nie będziemy już naszym kubrikomaniakom pokazywać, że te wszystkie pokrywy są ze sobą wymienialne. oczywiście, znaczy tutaj w woli ścisłości warto powiedzieć, że po pierwsze te pokrywy są między sobą wymienialne, czyli jak mam pokrywę na skrzynce 200, bez problemu dopasuję ją do pozostałych korpusów 350, 450, nie dopasuję do karta, bo kart ma tylko pokrywę Vario, o tym wiemy. Oczywiście pokrywa ta, bo też były takie czasem pytania wśród nowych użytkowników. Pytanie, czy ona się spina z innymi rodzajami pokryw. Oczywiście spina się ze wszystkimi rodzajami pokryw. Także możliwości aranżacji, wymiany są pełne. Tak? Jest możliwość, od czego rozpoczęliśmy odcinek, montażu również płyty dociskowej, także tutaj żadnych ograniczeń takich, które w jakichś innych skrzynkach może występują, nie ma. I na koniec chciałbym jeszcze dodać, że oczywiście pojawia się to w wersji 2.0, czyli mamy już tą formę, gdzie mamy miejsce pod inserty w wersji czarnej oraz w wersji czerwonej, gdzie te inserty już są zainstalowane. I nie będzie już w wersji 1.0, ponieważ ta pokrywa będzie wchodziła, Piotruś, miesiąc. No tak, ona powinna być od emisji tego odcinka. To już właściwie już Znaczy mamy. my kończymy proces, tak jak już tłumaczyliśmy, kończymy proces ewolucji Kubricka 1.0 na 2.0. Kubrick 1.0 być może gdzieś jeszcze występuje. On jest w pełni kompatybilny z wersją 2.0, tak? Tutaj te modyfikacje tyczą się głównie tej kwestii związanej z insertami, z otworami pod inserty, z logotypem. Ale pokrywa Expert wchodzi już na moment, gdzie mamy tylko nowe korpusy na produkcji i to jest jak gdyby takie podkreślenie i wyróżnienie tej linii 2.0. Ten model wchodzi od razu w wersji 2.0 Świetnie. Czarna i czerwona. i czerwona. Dobra, kochani, podsumowanie. Organizer M, Organizer 100, Organizer L, szuflady i ta pokrywa mają wspólną cechę taką, że występują w nich tożsame kubełki. Możemy je stosować zamiennie we wszystkich tych produktach, w zależności od tego, z jakim produktem aktualnie chcemy iść na jakąś pracę. Bardzo często macie to w takich szufladach, gdzieś u siebie na warsztacie, wyciągacie potrzebne Wam kubełki, wkładacie albo do pokrywy, albo do Organizera Pro. Oczywiście nie dodaliśmy, że tutaj jest tak samo adapter możliwy na górę. Oczywiście. Jak do każdego łana i na ten adapter możemy ładować albo tu, Albo Pro. albo Pro. Mamy 6 różnych produktów, gdzie te kubełki są wymieniane. Unikatowa sytuacja. Napiszcie nam w komentarzach, czy jakakolwiek inna firma, znana Wam, nawet najlepsza na świecie, ma taką kompatybilność w sobie, czy to jest wszystko tak przemyślane, bo pamiętam kiedyś był taki zarzut, że w Kubricku nie mamy wszystkiego przemyślanego, ale czy ten odcinek troszeczkę temu nie zaprzecza? Dajcie nam znać w komentarzach, czy Wam się to podoba, czy nie, czy to jest dobra droga dla Kubricka. Trzymajcie się.